A ty jesteś wyższa, popatrz, ja cię w ogóle nie łapię w tej kamerze. Nie będziemy, patrz, ja będę robić tak. Dobra, rób tak. Siema, siema. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na moim kanale Polka w Ameryce. Dzisiaj znowu moim gościem jest Agnes. I dzisiaj pogadamy sobie o nieruchomościach i różnicach między tymi nieruchomościami na Florydzie i w Nowym Jorku, bo orientujesz się w obu tych rynkach. I powiedz mi, dużo zmian nastąpiło mniej więcej 20-21 rok, że ludzie zaczęli wyjeżdżać z Nowego Jorku, a z kolei zaczęli przyjeżdżać na Florydę. Okej, więc zacznę może od początku, że ja już nieruchomościami byłam zainteresowana parę lat temu, zawsze chciałam to robić. Natomiast jak mieszkałam na Florydzie, bo mieszkałam po drugiej stronie Florydy, tam już zaczęłam szkołę nieruchomości i tam właśnie wybuchła pandemia. I podczas pandemii wyprowadziłam się z powrotem do Nowego Jorku, a znowu większość ludzi przeprowadzała się na Florydę. I rynek w Nowym Jorku całkowicie po pandemii się zmienił w Nowym Jorku, a znowu tutaj ludzie zaczęli kupować domy i tutaj właśnie był ten boom na rynek nieruchomości. Także zmieniło się wszystko się zmieniło po pandemii. I w tym momencie, jak patrzyłaś na przykład na... Pójdziemy sobie tutaj w lewo. Tak, Jak prowadź. patrzyłaś teraz na zmiany, w sensie jak tutaj dużo się buduje i na przykład jak w Nowym Jorku jest zastój na tym rynku nieruchomości, to powiedz coś o tym, że właśnie jakby większym zainteresowaniem cieszy się teraz tutaj budowanie, tak, i wynajmowanie tutaj, kupowanie własnych domów niż w Nowym Jorku. Zdecydowanie. Ja powiem szczerze, jestem agentem nieruchomości w Nowym Jorku od 3 lat i dużo można widzieć, dużo się obserwuje różnych agentów, ale tak naprawdę 80% agentów nie robi żadnego biznesu tam w Nowym Jorku. Zdecydowanie tutaj wszystko się sprzedaje o wiele szybciej niż w Nowym Jorku, bo byłam świadkiem, widziałam, że pomimo tego, że agenci nieruchomości mają swoje listingi to są mieszkania, bo większość w Nowym Jorku się sprzedaje mieszkań, to one stoją po 2-3 lata, one się w ogóle nie sprzedają. Także ten biznes tam jest faktycznie, market jest zupełnie inny niż tutaj. Także rolą agenta nieruchomości jest przede wszystkim poznać market. I teraz też pokażę, jakie tu są domki mniej więcej w okolicy, w której poszłyśmy na spacer. Od razu mi się spodobało. A powiedz mi właśnie, jakby różnica w budownictwie jest jakaś? Tutaj jest tak bardziej egzotycznie może? Bardziej plażowo? Czy ty to widzisz? No czy... zdecydowanie tutaj nie ma o czym gadać, że Floryda jest nowym stanem, a Nowy Jork jest starszym stanem, tak? Większość po prostu budownictwa w Nowym Jorku jest... Akurat na architekturze się nie znam do końca, ale można już na sam widok, na sam okiem widać, że jest na przykład są ceglane budynki, tak? Niż na przykład tutaj. No to tutaj jest większość takiego nowego budownictwa. Pamiętam, że tutaj po jakimś czasie się zaczęło właśnie budować bardzo tak przeciwhuraganowo większość domów. Ja, tak jak mówię, nie jestem tutaj, mieszkałam tutaj tylko ponad 1,5 roku mieszkałam. Miałam swoje mieszkanie i najgorzej co można zrobić, to kupić nieruchomość i ją sprzedać. Trzeba zawsze kupić i trzymać. Nigdy się nie sprzedaje nieruchomości. To od kogo mamy kupić, jak nikt nie chce sprzedawać? No ale nie, no faktycznie jak już ktoś kupuje nieruchomość, to trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw, jak się jest kupcem, czyli trzeba zadawać bardzo dużo pytań, ale jak już się kupuje tą nieruchomość, to trzeba ją trzymać, bo nieruchomości pójdą tylko i do góry, one już nie pójdą w dół. I właśnie największą obawą moją, jeżeli chodzi o Florydę, bo ta część Florydy mi się zdecydowanie bardziej podoba. Tamta część Florydy, Tampa mi się kompletnie nie podobała. I po prostu boję się, że to będzie coś takiego jak Kalifornia, że kiedyś domy w Kalifornii kosztowały 40 000, teraz te ceny doszły do prawie 2 milionów, więc ja bym się nie zdziwiła, jakby tutaj ceny szły tylko i wyłącznie do góry. Tutaj już raczej wątpię, że no chyba, żeby nastał jakiś taki mega kryzys, że tak powiem, taki jak krach w 2008 roku, no ale nie jestem ekspertem giełdowym, więc tutaj za bardzo się też nie wypowiem. No i tak samo tutaj też, co bym tutaj mogła dodać, w Nowym Jorku jest bardzo dużo co-ops. To są budynki, gdzie ty kupujesz udziały
w mieszkaniu, nie jesteś właścicielem mieszkania, też trzeba to podkreślić, a tutaj większość na Florydzie jest condos, czyli po prostu jesteś właścicielem swojego mieszkania. Więc sam rynek nieruchomości na Manhattanie jest ciężki, no bo przecież kto chce kupić mieszkanie i nie być właścicielem? No tak. A miałaś taką jeszcze sytuację w pracy, że wszystkie dokumenty przeszły, a i tak się nie zgodzili właśnie w tym co-op, żeby tam ludzie kupili sobie mieszkanie, tak? Tak, właśnie też opowiadałam Ci trochę na temat nieruchomości w tym czasie, co przyleciałam tutaj, że dużo razy nam się tak trafiło, że po prostu ludzie, ja musiałam robić tak zwane board application, czyli aplikację w Nowym Jorku, gdzie musisz zgromadzić wszystkie dokumenty, jest tego po prostu masa dotyczącą kupna mieszkania. No i nas niestety członkowie zarządu mogą w Nowym Jorku po prostu powiedzieć Ci nie, że jednak Ci tego nie dadzą. Zaraz powiem też o wymogach, jeżeli chodzi o kupno mieszkania w Nowym Jorku, a kupno mieszkania na Florydzie, no ale tutaj też jest coś takiego, że jak kupujesz mieszkanie w Home Association, czyli jak jest HOA, czyli HOA to jest Home Owner Association, czyli jak byśmy to mówiły Takie w języku. zgromadzenie właścicieli ziemskich, tak? Na tym terenie? Tak, no to powiem szczerze, że ja jak kupowałam mieszkanie, ja nie miałam żadnego problemu z kupnem. Także trzeba zrobić takie oficjalną rozmowę z nimi przejść. No i oni wtedy właśnie, no nie ma problemu, a tam oni mogą się, w Nowym Jorku mogą Ci powiedzieć, że nie i tyle. I oni nie muszą Ci dawać żadnego powodu. To jest dla mnie bez sensu. O nie, Ola, nie możemy iść tędy, bo czarny kot przebiega drogę. A tutaj będą dobre te. Tutaj będą dobre. Nie, bo nam przebiegł kot. To tędy. Lepiej nie iść tędy. Ja nie mówię, że ja wierzę w zabobony, ale wiesz, you never know. A opowiedz o tych właśnie różnicach w ubieganiu się o mieszkanie tutaj, a w Nowym Jorku. No to tutaj przede wszystkim na Florydzie jest zdecydowanie mniejszy down payment, czyli wkład własny w mieszkanie, czyli możesz zapłacić, no już w ogóle jak jesteś first time home buyer, czyli kupujesz pierwszy dom, to w Nowym Jorku możesz mieć ulgę do 100 000, ale to też nie jest takie łatwe, żeby to dostać. Natomiast jak kupujesz mieszkanie ogólnie, my mówimy już o mieszkaniach, chociaż dom w sumie wychodzi na to samo, to możesz dać minimalny down payment 3%. Czyli fajnie, bo na przykład mamy mieszkanie za 100 000, no to wychodzi $3000 i już możesz sobie już złożyć na kredyt. Tam. Tutaj, a tutaj. Tam nie, tam trzeba bardzo dużo pieniążków, minimum chyba nawet jest 40%, tam jak najwięcej. W ogóle najlepiej wszędzie, czy tutaj, czy tam, najlepiej mieć tak zwany cash, czyli najbardziej są pożądani cash buyers, czyli ludzie, którzy po prostu kupują mieszkania, domy za gotówkę. Ale tam jest bardzo dużo restrykcji dotyczących, w szczególności na Manhattanie, bo nie wiem jak jest na Queensie, za bardzo nie wiem też do końca jak jest na Brooklynie. No na Manhattan jest strasznie ciężki pod względem w ogóle restrykcyjnym. I tam trzeba mieć i dodatkową gotówkę na koncie i trzeba wpłacić 40% i po prostu jest strasznie ciężko o ubieganie się o mieszkanie własnościowe. Ale trzeba jeszcze tutaj też muszę podkreślić, że jeżeli chodzi o kupno czegokolwiek, to jeżeli chodzi o Florydę, to jest o tyle łatwiej, że pomimo tego, że Ty jeszcze możesz wziąć kredyt, a tam oni się bardzo nie zgadzają na to, żebyś Ty miała kredyt. A już w szczególności jak mieliśmy open house'y na Manhattanie, to bardzo restrykcyjnie patrzyli na studentów. Oni nie chcieli brać studentów, no bo jak wiemy, dużo jest młodych ludzi i większość jest studentów. Powiem Ci, że jak tutaj pierwszy raz przyjechałam, to patrzyłam się na te domy i od razu tak sobie pomyślałam, wyceniłam tak 460 do 650 i sprawdziłam i zgadłam. Czyli tak potrafisz wycenić na oko. Aha, dzielnicę już potrafiłam wycenić, już wiedziałam ile płacić za rent i to już mniej więcej wiedziałam po ile tu będą stały te domki. Ładne domy, nie? No. Dużo jest domów tutaj właśnie w zamkniętych okolicach, więc większość z tych domów to nie są domy wolnostojące, co oznacza, że tutaj też jest Home Owner Association. Nie sprawdzałam tego, ale wydaje mi się na 100%, że tutaj też ludzie płacą HOA, ale płacą mało, nie muszą płacić dużo, bo jak masz taki dom albo townhouse, to nie płacisz dużo, bo nie masz na przykład basenu, nie masz takich rzeczy. Przy czym jak zobaczyłam Twoją dzielnicę, bo tak się śmiałam, bo
zostałam u Oli i Ola ma takie samo mieszkanie, jakie ja miałam, tylko że ja miałam, wiadomo, wyremontowane. Bo oni jak chcą, kupują za grosze i chcą zrobić tak zwany flip i sprzedają, to muszą zrobić remont. Ale nie wiem, czy to jest dobre, bo powiem Ci, że ja miałam wrażenie, że ten remont był zrobiony tak na szybko, że w ogóle ja bym chyba wolała następnym razem coś kupić takiego, co sama sobie wyremontuję. W szczególności Polacy, nie? Bo po prostu jak masz do zrobienia remont, to ja bym sobie wolała po swojemu zrobić, a nie... No te domy są tutaj, mi się strasznie podobają. No jest to zamknięta dzielnica, więc nie oszukujmy się, ale przy zamkniętej dzielnicy tak samo będzie sytuacja, że będzie ten HOA, tak? Nie wiem, czy mają tutaj jakiś basen czy coś, ale podejrzewam, że nie. Natomiast mi się bardzo podoba u Ciebie to, że masz właśnie, płacisz większe HOA, czyli jak już mówiliśmy wcześniej, opłatę dodatkową za różne typu rzeczy, typu baseny i tak dalej. Dlatego, że jak masz kondo, to wtedy masz basen, masz saunę, masz siłownię i Ty płacisz to wszystko właśnie za tą cenę, nie? Że płacisz to, żeby to mieć. Natomiast pamiętajcie, że w Nowym Jorku też to jest. To nie jest tak, że tego nie ma. Bo na przykład w Nowym Jorku jest coś takiego, że Ty płacisz, żeby Ci na przykład za wywóz śmieci jest bardzo dużo. Ceny są kolosalne, no bo wiemy, jak jest w Nowym Jorku ze śmieciami, tak? Także jeżeli chodzi o to, to faktycznie ceny w Nowym Jorku tam też jest coś takiego jak HOA, ale no nie masz tych dogodności typu basen i tak dalej. Więc dlatego się tutaj ludzie wyprowadzają, bo oni wolą płacić mniej, a wolą mieć lepsze życie. Warunki, no. Dokładnie. A jakbyś podsumowała, jaką byś dała radę osobie, która właśnie szuka domu i na Florydzie, i w Nowym Jorku? W sensie, na co zwracać uwagę, jak się szuka nieruchomości w Stanach? To jest też dobre pytanie. Ja bym przede wszystkim, jeżeli chodzi o Florydę, to jest, czy Nowy Jork, to przede wszystkim jest coś takiego jak buyer be aware, czyli jak Ty kupujesz gdziekolwiek dom czy nieruchomość, to Ty przede wszystkim musisz być nastawiony na swoją wiedzę. I właśnie po to tutaj przyleciałam i jeździłam wszędzie po Boca Raton, bo ja będę kiedyś, powiedzmy, kupcem, to ja muszę wiedzieć, bo agent nieruchomości jest nastawiony na sprzedaż. On chce Ci sprzedać. A Ty musisz wiedzieć, co Ty kupujesz, bo Ty kupujesz produkt. Nie ma czegoś takiego, że musisz podejść do tego tak, jakbyś kupował na przykład buty w sklepie. Ty musisz je przymierzyć i Tobie muszą pasować. Więc jeżeli Ty coś kupisz, to Ty będziesz w tych butach chodzić. Więc moja rada jest taka, że nieważne, gdzie się przeprowadzisz, to jest Twoja decyzja, czy Ci się podoba Miami, Nowy Jork, cokolwiek, to Ty to kupujesz, więc Ty sprawdź ten produkt, Ty sprawdź dzielnicę, Ty sprawdź, jak się czujesz w tym mieszkaniu. To Tobie musi się podobać i nigdy nie kupisz idealnego miejsca, bo nie ma idealnych miejsc. Zawsze coś będzie, jakiś minus. No, na przykład na Twojej dzielnicy mi się strasznie nie podoba to, że basen jest otwarty do 6 wieczorem, bo na przykład ja zawsze na basen chodziłam o 21 i piłam drinka, nie? No najlepszy czas na chodzenie na basen to ludzie chodzą po pracy, tak? Więc na przykład to mi się nie podoba, no ale znowu Ty masz strasznie dużo tych takich super dodatków, na przykład masz saunę, masz siłownię, masz taką nowoczesny bar tutaj, zauważyłam, masz super takie krzesła. Kort tenisowy. 2 masz nawet korty tenisowe, także zawsze będzie coś, nigdy nie będzie idealnie, ale pamiętajcie o tym, że miejsce jest najważniejsze, bo jak kupisz pięknie wyremontowane mieszkanie w miejscu, gdzie Ci się nie podoba, bo na przykład się nie czujesz dobrze, no to już z tym nic nie zrobisz. A jak kupisz ruderę, ale będziesz mogła ją w stanie na przeciągu lat wyremontować, no to jeszcze na tym kasę dużą zbijesz. Tylko tak jak już mówiłam na samym początku tego filmiku, że już jak kupujesz nieruchomość, to już naprawdę na długo. Także jak się już zdecydujesz, to już musi to być na minimum 5 lat, bo nie rób czegoś takiego, jak ja zrobiłam. No, że na chwilę, no. No, że kupiłam i po 1,5 roku sprzedałam. Miałam szczęście, żeby tak cena poszła do góry. Także to jest to. No nic, dzięki wielkie za zobaczenie tego odcinka i posłuchanie sobie o nieruchomościach w Nowym Jorku i na Florydzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Dziękujemy. Na razie. Pa, pa.